Lekcja pod tytułem Dzielenie wielomianów, schemat Hornera. Warto przed tą lekcją obejrzeć lekcję pod tytułem Dzielenie wielomianów. Zaczynamy. Schemat Hornera. Cóż to takiego jest? Mianowicie to jest znacznie szybszy i łatwiejszy sposób na dzielenie wielomianu przez dwumian, pod warunkiem, że ten dwumian jest w postaci x minus a, czyli dwumian stopnia pierwszego ze współczynnikiem przy x równym 1. Czyli jakiś tam wielomian chcemy podzielić przez x minus a, gdzie a jest dowolną liczbą rzeczywistą. Jeżeli dzielnik nie jest w postaci x minus a, no to wtedy już musisz normalnego dzielenia pisemnego, które w poprzednim filmie pokazałem. Musisz użyć tego dzielenia pisemnego. Ale jeżeli jest w tej postaci x minus a, no to wtedy takie dzielenie za pomocą schematu Hornera jest znacznie szybsze, co za chwilę pokażę. Przed zastosowaniem tej metody, czyli schematu Hornera, musimy pamiętać w gruncie rzeczy o tym samym, co przed zastosowaniem zwykłego dzielenia pisemnego, o czym mówiłem w poprzedniej lekcji. Musimy pamiętać o dwóch zasadach, mianowicie po pierwsze musimy uporządkować wielomian w od x, czyli ułożyć go od potęgi najwyższej do najniższej, jeżeli nie jest, bo często w zadaniach już będziesz miał to uporządkowane. Po drugie, jeżeli w wielomianie w od x brakuje jakiegoś stopnia, na przykład niech nam brakuje x kwadrat, to musimy go wstawić z zerowym współczynnikiem, czyli jeżeli mamy o taki wielomian, zobacz, tutaj brakuje x kwadrat, to musimy jego zapis w ten sposób uzupełnić, czyli musi się pojawić 0 razy x kwadrat. Przekonasz się, że to jest niezbędne. Bez tego ani rusz. No ale przejdźmy do pierwszego przykładu. Oto nasz pierwszy przykład. No i teraz musimy wykonać krok pierwszy, o którym mówiłem, czyli uporządkować. Więc na razie wykonuję krok pierwszy i od lewej ustawiam od najwyższej potęgi. Pierwszy wielomian, czyli 5x do czwartej minus x kwadrat, dodać 7, podzielić. Teraz drugi wielomian, x minus 3. Już uporządkowałem, a teraz patrzę sobie na ten pierwszy wielomian i widzę tutaj, że w tym pierwszym wielomianie brakuje trzeciej i pierwszej potęgi, czyli muszę to zamienić na następującą postać. 5x do czwartej dodać 0 razy x do trzeciej. Oczywiście tego znaku mnożenia można nie wpisywać, ale ja go tutaj będę wpisywał, żeby było widać, co się dzieje. No minus x kwadrat dodać 0x, czyli 0 razy x, dodać 7, no i podzielić przez x do trzeciej. I teraz już mamy tą postać, o której mówiłem, tą postać wyjściową. Jakiś wielomian w od x, już uporządkowany i ze wstawionymi wszystkimi potęgami, podzielić przez x minus a. Co jest a? Oczywiście 3, czyli a jest równe 3. Ok, mamy zatem tą postać, która jest wymagana przez schemat Hornera. No to teraz zrobię tutaj kreseczkę, żeby było wiadomo, że to co teraz będę robił u dołu, to już jest schemat Hornera. Schemat Hornera realizuje się w tabelce. Ja tą tabelkę narysuję w sposób następujący. Zauważysz później, że jak już nabierzesz wprawy, to pewne elementy z tej tabelki będziesz robić w pamięci, ale dzisiaj to sobie zrobimy już jeszcze na 100%. Ok, troszeczkę tu będzie mazania. Dobra, to ona jeszcze nie jest cała, ale zacznę już wpisywać to, co chcę. Po pierwsze, w tejże tabelce w kolumnach będę wpisywał kolejne wartości, liczby, które stoją przy x, przy kolejnych potęgach x, czyli 5, 0, no tutaj jest minus 1, tu jest 0 i 7. No to przepisuję do tabelki. Najpierw 5, później 0 i dlatego te zera muszą być, bo zobaczysz, jakby nie było 0, to nic by nam nie wyszło. Teraz mamy minus 1, to jest to, co przy x kwadrat, później znowu 0 przy x i wyraz wolny 7. Teraz sobie tutaj porobię kolumienki. Można je rysować od razu, ale ja lubię najpierw wpisywać liczby, a dopiero później to. Ok, może nawet jeszcze, przepraszam, tą kreskę wytrę, bo tutaj, co prawda o tym wystarczy pamiętać, ale ja tutaj wpiszę znak dodawania, żebyśmy nie zapomnieli o tym, że tutaj będzie dodawanie. Za chwilę się przekonasz, w jakim momencie. Tu mamy drugi wiersz.
Ok, tabelka gotowa. No, oczywiście pofalowana jak to zwykle u mnie, a teraz wypełniamy ją dalej. Otóż w tej pierwszej kolumnie, jak zauważyłeś, po prostu wpisywaliśmy po kolei te liczby, które stoją przy kolejnych potęgach, prawda? Wytrę, bo tutaj będzie dużo mazania, więc żeby nie przesadzić z tymi strzałkami. Teraz dalej. W tym miejscu wpisujemy współczynnik A. To A. I zaczynamy nasze działanie. Po pierwsze, w pierwszej kolumnie po prostu spada sobie z góry, bez żadnych dodatkowych obliczeń, ta liczba, która jest w tej kolumnie. Przepisałem 5. I zaczynam obliczenia. Schemat Hornera jak wygląda? On się składa z dwóch kroków. Zobacz, pierwszy krok. Tą trójką mnożę tą piątkę. Wynik wpisuję tutaj. 3 razy 5, 15. I teraz przypominam sobie, że tutaj mam znak dodawania, czyli w pionie dodaję 0 do 15 i przepisuję 15. Czyli można powiedzieć tak, na ukos jest mnożenie, w pionie po wykonaniu mnożenia jest dodawanie. Kolejność łatwo zapamiętać, bo jest tak jak kolejność, jak nas uczą w 4. klasie. Najpierw mnożysz, później dodajesz, prawda? Czyli mnożymy, a później w pionie dodajemy. Na ukos mnożenie, w pionie dodawanie. I dokładnie do końca jedziemy tak samo. Proszę bardzo, zmieniam tylko kolor i teraz znowu. Trójka mnoży ten element, wynik wpisuje do tej kratki. 3 razy 15, 45. I teraz w pionie dokonuję dodawania. Minus 1 doda 45 to jest 44. Jadę dalej, zmienię kolor. Trójka mnoży 44, wynik wpisuję tutaj. 3 razy 44 to jest 132. I teraz w pionie wykonuję dodawanie. 0 dodać 132 to jest 132. Kolejne. Znowu wezmę sobie jakiś inny kolorek. O, niech będzie ten. Trójka mnoży 132, wynik wpisuję tutaj, wychodzi mi 396. W pionie dodaję 7 dodać 396, to jest 403. Koniec działań, tabelka się skończyła. No to teraz zacznę interpretować moje wyniki, bo tak naprawdę już wykonałem dzielenie. Popatrz, jak to jest. Otóż ten zestaw liczb to są nasze wyniki. To są współczynniki, które będą stały przy wynikowym wielomianie. 5x, do której o stopień niżej niż ten wielomian wyjściowy. Tu było do 4, więc jest do 3. Dodać 15, oto 15, x kwadrat. Dodać 44, x. Dodać 132, to jest wyraz wolny, a teraz ta liczba to jest reszta, czyli reszta to jest 403. I teraz możemy tak już bardzo elegancko cały nasz wynik zapisać, tak jakbyśmy, no tak naprawdę to już jest wynik dzielenia. To jest nasz wynik dzielenia, wielomian niższego stopnia z resztą. Czasami reszta wyjdzie 0, może się tak też zdarzyć. A teraz ładnie zapiszę cały wynik, czyli mogę to zapisać tak, że wynik dzielenia 5x do 4 dodać 0x do 3 minus x kwadrat. Już wpisuję ten uporządkowany z zerowymi elementami. Podzielić przez x minus 3 to się równa 5x do 3 plus 15x kwadrat plus 44x plus 132 reszta 403. O, to już jest tak najlepiej jak można zapisane wynik, aczkolwiek tutaj żeśmy go dostali, można go i tak wpisywać, prawda? Jak widzisz, cała procedura sprowadza się, oczywiście po tym jak już, tak jak my na początku to zrobiliśmy, najpierw żeśmy sobie uporządkowali, krok pierwszy, dalej uzupełnili zerami, krok drugi, to później krok trzeci, czyli ten właściwy schemat Hornera, bo pierwszy i drugi krok to jest tylko przygotowanie.
Ten właściwy schemat Hornera to po wpisaniu do tabelki na ukos mnożymy, w pionie dodajemy. Prawda? Poza tą pierwszą kolumną. Tu w pierwszej kolumnie wyłącznie jest przepisanie z góry na dół. Proste, dodawanie, mnożenie. Nic więcej. Zrobimy sobie jeszcze dwa przykłady dla utrwalenia, przy czym ja tam przygotowałem takie, powiedziałbym, specyficzne przypadki. Warto to zobaczyć. Do dzieła. Przykład drugi to jest przykład z dodatnim współczynnikiem. Zobacz, zamiast minus mamy tutaj plus. Czy mamy się poddać i robić normalne dzielenie? Nie. Absolutnie, za chwilę zobaczysz, jak to załatwimy. No ale idziemy normalną procedurą. Po pierwsze patrzę, krok pierwszy, czy jest uporządkowany ten wielomian? Jest. Od najwyższej do najniższej potęgi. No to teraz krok drugi uzupełniam zerami, czyli piszę sobie x do czwartej minus 0 x do trzeciej minus 5x kwadrat minus 0x dodać 6. A teraz uwaga, trik, bo chcę to x plus 2 tak zapisać, żeby to było w postaci x minus. No to co robię? X minus minus 2. I już. Można? Można. A to oznacza, że a jest równe minus 2. O, taki prosty trik. Nikt nie powiedział, że a nie może być. A, pamiętasz, w tym założeniu na początku może być dowolną liczbą rzeczywistą. Ja jeszcze zrobię jeden przypadek, gdzie ta a będzie ułamkiem. To będzie nasz ostatni. A tutaj, proszę bardzo, mamy a ujemne. Nie jest to zabronione. I w ten sposób właśnie, jeżeli mamy dodatni współczynnik, zamieniamy go na właściwą postać, czyli to a to jest ten element, czyli minus 2. Reszta procedury jest taka sama, czyli robię tu zieloną kreskę i szybko zrobimy sobie schemat Hornera. Dla utrwalenia, proszę uprzejmie, jedziemy. Tak, przy x4 mamy jedynkę, przy x do czwartej jest jedynka, przy x, tutaj dałem minus 0x do trzeciej, plus oczywiście i tutaj też plus, na Boga, jak można się tak pomylić, ale jak widać można. Przy x do trzeciej jest 0, przy x kwadrat jest minus 5, to wpisuję minus 5, przy xach jest 0, no i wyraz wolny 6. Dobra. Tu już tych plusów nie wpisuję, bo my pamiętamy, w pionie będziemy dodawać. Już trochę umiemy, więc darowałem sobie wpisywanie tych plusów. Przepisuję a do lewego dolnego rogu, czyli tutaj wpisuję minus 2 i w pierwszej kolumnie po prostu z góry na dół sobie spada ta jedynka i zaczynamy procedurę. Najpierw mnożenie. Minus 2 razy 1, ile nam daje? Oczywiście minus 2. W pionie teraz dodajemy 0 dodać minus 2 to jest minus 2. Drugi krok. Minus 2 razy minus 2 to jest 4. I w pionie minus 4 dodać, minus 5 dodać 4, no to jest minus 1. Kolejny krok. Minus 2 razy minus 1, no to jest po prostu 2. I w pionie 0 dodać 2 to jest 2. Jeszcze sobie kolor zmienię. Na fioletowy. Tego nie było. I ostatni krok. Minus 2 razy 2 to jest minus 4. I w pionie 6 dodać minus 4 to jest 2. Gotowe. No to mogę wypisać teraz ładnie już cały wynik. Już go elegancko tak w pełnej krasie wypiszę. Czyli mamy coś takiego. Nasz wielomian tenże x do czwartej dodać 0 x do trzeciej minus 5x kwadrat dodać 0x dodać 6 podzielić przez x minus minus 2 to się równa i wynikiem jest x do trzeciej 1x do trzeciej, bo to jest to, prawda, tu jest ta jedynka, dalej minus 2x kwadrat, to jest ta dwójeczka, minus x, czyli minus, to jest ten minus 1x i dodać 2, to jest ta dwójka. Reszta oczywiście 2 i to jest nasz wynik. Jak widzisz, gdy masz ten element dodatni, bardzo łatwo zamieniliśmy go na ujemny i mogliśmy pojechać Hornerem. Jeszcze ostatni przykład dla utrwalenia, gdzie współczynnik a będzie ułamkiem, bo niektórzy myślą, że tak nie można. Można. Do dzieła.
No i proszę bardzo, ostatni przykład, w którym już wielomian ten zapisałem w takiej postaci, że pierwszy i drugi krok nie jest tutaj nam potrzebny. Wielomian jest uporządkowany, występują wszystkie potęgi. Jedyną nowością jest ta wartość a, x minus a, gdzie a jest równa 1/3. I to jest tak naprawdę jedyna nowość, żeby Cię przekonać, że to się nic nie zmienia. A może być równie dobrze ułamkiem. No i przystąpmy do procedury schematu. Już wiemy, a jest równa 1/3, trochę więcej sobie miejsca zrobię i narysuję naszą tabelkę. Pierwszy wiersz, drugi, kolumienki przygotuję. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta i przepisujemy. Przepisujemy sobie trójeczkę, dalej przepisujemy -1, przepisujemy czwórkę i przepisujemy jedynkę. A wpisuję w to miejsce jak zwykle. No i teraz pierwszy krok, spada na dół trójka. I zaczynamy mnożenie, a później dodawanie. Mnożę. 1/3 razy 3 to jest 1. Dodaję teraz w pionie -1 dodać 1 to jest 0. Krok drugi. 1/3 razy 0 to jest 0. 4 dodać 0 to jest 4. Kolejny krok, zmiana koloru. 1/3 razy 4 to są 4/3. 1 dodać 4/3, no to 7/3. Na razie to w postaci ułamka zapiszę. No i koniec. I teraz tylko mogę wypisać wzór na mój wynik. Czyli wynik jest taki. Pozwoli, że tutaj skrótem zapiszę ten nasz wielomian. Ten pierwszy podzielić przez x minus 1/3 i to się równa 3x do kwadratu, bo pamiętamy, zawsze w wyniku jest wielomian o stopień niżej niż ten wyjściowy. Wyjściowy był trójka, więc my mamy tutaj w wyniku, zaczynamy od drugiej potęgi. Teraz jest 0, ja to napiszę, później przepiszę jeszcze porządniej. 0 razy pierwsza potęga dodać 4. To już jest wyraz wolny. Reszta 7/3. Ale bardziej elegancko należałoby to napisać tak. 3x kwadrat, to 0 sobie darować, po prostu napisać dodać 4, reszta. I teraz też chyba nauczyciel będzie wolał, żeby zamiast 7/3 napisać po prostu 2 i 1/3. Ale czy to jest nasz prawidłowy wynik. Tylko ta druga postać jest chyba bardziej elegancka i taką radzę zapisywać w odpowiedziach do zadania. To był ostatni przykład, no i koniec tej lekcji.